On nas zaprasza do siebie do domu. Na tym polega autostopowanie. Łapiesz gościa, gość się zatrzymuje, zaprasza do domu. Wbijamy do typa na chatę. Zapraszam Cię na nową serię z Maroka. Przejedziemy razem wzdłuż Atlantyku zachodnie wybrzeże tego niesamowitego kraju. Jak zwykle autostopem, blisko lokalnych ludzi, niskobudżetowo. Wielu z Was pytało mnie, od jakiego kraju zacząć podróżowanie na własną rękę. Zdecydowanie polecam Ci Maroko. Przyjemni, gościnni i uczynni ludzie. Duże bezpieczeństwo podróżowania. Przyjazny, ciepły klimat z niesamowitą przyrodą. To tylko niektóre cechy Maroka, w którym arabskie wpływy mieszają się z berberyjską tożsamością, afrykańskimi tradycjami oraz europejską nowoczesnością. Dla mnie osobiście wisienką na torcie jest lokalna kuchnia. To prawdziwy festiwal smaków, zapachów i barw. Wyjątkowa uczta dla zmysłów. I jeszcze jedno, do Maroka możesz dolecieć z Polski za dosłownie kilkaset złotych w obie strony. Witaj ponownie w Afryce, tym razem Maroko. Północna Afryka, arabskie kraje. No i zwiedzamy autostopem. Jestem tutaj z kumplem Wiesiem, który już macha ręką, wystawia kciuka. Wylądowaliśmy w Agadirze, bo tanie linie nas tam przywiozły. No i teraz plan jest taki, że dostajemy się do Marrakeszu. No i próbujemy teraz coś łapać. Złapaliśmy pana, stary, rozpadający się samochodzik, ale cała idea polega na tym w autostopowaniu, żeby jechać. Czyli jak Cię podwozi pół kilometra, bierz. Jak Cię podwozi kilometr, bierz. No i jedziemy. Pierwszy autostop. Zatrzymany po minucie. Ciśniemy do przodu, w stronę Marrakeszu. Jest torpeda i pogoda jest fajna. Jest duszno, ale nie jest gorąco. Jest naprawdę świetnie. Jesteśmy na stacji benzynowej. Tu nasz kierowca będzie tankował. Kompletnie się z nim nie dogadujemy. Jest miły, sympatyczny. Jedziemy. Grunt, że przesuwamy się i wydostajemy się z centrum w stronę wylotówki. To jest nasz stop. Thank you. Przesympatyczny kierowca zabrał nas takim oto pojazdem. To jest nasz pierwszy stop w Maroku. Rewelacja. Teraz musimy się przebić na drugą stronę i walimy dalej. Powiedział nam tylko łamanym francuskim, że musimy unikać policji i zapinać pasy. To jest dosyć ważna porada dla nas. Często ludzie mnie pytają, jak podróżuję po Afryce stopem, czy ja płacę tym biednym ludziom za podwózkę, za paliwo i tak dalej, czy się dorzucam. I generalnie zasada jest następująca. Zabieraj się wyłącznie z tym, kto Cię podwiezie za darmo. Dlaczego? Dlatego, że podróż autostopem polega na tym, że po prostu spotykasz ciekawych ludzi. I teraz, jeżeli ktoś chce Cię zabrać dla pieniędzy, no to Ty dla niego nie jesteś ciekawą osobą. On po prostu chce na Tobie zarobić. A jeżeli ktoś chce z dobrego serca podwieźć, to z takim człowiekiem właśnie należy się zabierać. Jeżeli ktoś chce od Ciebie kasę na wejściu, to lepiej podziękować grzecznie, kulturalnie i złapać następnego. Tylko za darmo z takimi ludźmi, którzy chcą Cię zabrać dlatego, że chcą Cię zabrać, a nie dlatego, że chcą zarobić. No i ciśniemy w stronę Marrakeszu. 250 km, około 3 godzin. No ale z autostopem to bywa różnie. Budynki trochę przypominają polskie, ale popatrz, na każdym dachu ile anten jest. Same satelitarne. Rzeczywiście, ludzie to chyba dużo telewizji oglądają, zobacz. Jakby nie mogli się dogadać i kupić jedną zbiorczą, tylko wszyscy, każdy swoją. Pierwsze śniadanko w Maroku. Wysadził nas pan bardzo sympatyczny, takim starym, rozwalającym się rumplem jechał, ale nas podrzucił, było świetnie. No i teraz trafiamy do takiego fantastycznego lokalu, a zobacz co tutaj żebrze o jedzonko. I zaraz dostanie. Podali nam omlet, ja jem z jakimś mięsem, Wiesiu je wegetariańską wersję. Soczek właśnie z taką dziwną łyżeczką do mieszania, nie wiem po co. I oczywiście dużo cukru walą. To ich pieczywo. Jest oliwka, oliwa z oliwek. Fajna knajpka, wszystko bardzo tanie, rewelacja. Ten chlebik oni robią tutaj na miejscu. Jest przesympatyczny i ma takie bardzo ciekawe, fajne, egzotyczne przyprawy, których w sumie to ja nie znam. Serek też bardzo dobry. Sok smakuje zupełnie inaczej niż u nas. I koszt takiego śniadania z tą kawką 11 zł, więc czegóż to chcieć więcej. Słoneczko wyszło, posililiśmy się. Jest naprawdę pięknie. Fantastyczne śniadanie. Dawno takiego dobrego śniadania nie jadłem. Przed nami 250 km. Jeszcze się nie wydostaliśmy z Agadiru de facto, bo jesteśmy gdzieś na jakichś, nie wiem jak to nazwać, przedmieściach. Mieliśmy tu zjeść śniadanie. Tak, mieliśmy tu zjeść śniadanie i zjedliśmy i to było naprawdę świetne śniadanko. No i przed nami cały dzień. Fajnie byłoby do wieczora dojechać do Marrakeszu. Zobaczymy. Jak trafimy jednego dobrego stopa, to dojedziemy. Chociaż ciekawszy jest oczywiście transport kombinowany, gdzie się spotyka różnych ludzi i z różnymi ludźmi się rozmawia. Przed nami 230 km do Marrakeszu.
Droga będzie prowadzić wzdłuż przepięknych gór Atlasu. Chcielibyśmy tam dotrzeć przed zmrokiem, aby wbić do centrum właśnie w piątkowy wieczór. Kolejny zatrzymany kierowca mówi, że jedzie tylko kilometr. Oczywiście wsiadamy, bo każdy napotkany człowiek to dla nas oddzielna historia. Po chwili rozmowy sprawy jednak nabierają niespodziewanego obrotu. Really? Wow! On nas zaprasza do siebie do domu. A co? Przygoda to przygoda. Walimy z gościem na chałupę do niego, nie? Sure! Why not? We can meet your family. We can. You can. Super! Okay. You can? Yeah! Why not? Super! No i właśnie na tym polega autostopowanie. Łapiesz gościa, gość się zatrzymuje, zaprasza do domu. Fajnie. Zobaczymy, jak mieszka Marokańczyk typowy. Podróżowanie autostopem to jest fajne, że po prostu spotykasz i poznajesz ludzi i oni cię zapraszają do swojego domu, do swojego świata, a to jest wielki zaszczyt poznać jego żonę, jego dzieci, porozmawiać z nim. Ali zaprosił nas do swojego domu. Zaraz jego żona przyniesie jedzenie, a my jesteśmy po ogromnym śniadaniu. Ale na razie mamy herbatkę. No zobacz, jakie ilości cukru oni tutaj pochłaniają. I no niestety nie da się tego tutaj uniknąć. Nie chcemy strzelić gafy. No jest fantastyczny gość. No i nam to wszystko opowiada, wszystko pokazuje. No problem. Sure. Co by powiedział na to mój dentysta? Patrz, jak on polewa. Zobacz, to jest cała ceremonia. On powiedział, że właśnie im więcej cukru, tym lepiej. No dobra, to tak właśnie zróbmy. Raz sobie pozwolimy na to. Chociaż ja unikam cukru, no bo cukier unikamy. Wiesiu też nie jest fanatykiem cukru. Ale spróbujemy, bo próbujemy wszystko, co marokańskie. This is for you. This is for Mr. Marcin. This is for me. This is for all nations of Poland. Wow, thank you. I believe this is a gift. Thank you very much. For all people of Poland. Thank you very much. We appreciate. Come in Morocco, come in Morocco. Słyszysz? Przyjeżdżaj do Maroka. Ali zaprasza. No oni są niesamowicie gościnni. A tutaj muezin zawodzi z minaretu. I zobacz, jak to wygląda. On tutaj w domu ma Koran. To są różne cytaty z Koranu, a tam też ma jakby cały Koran, ukryty akurat za wieżą, ale jest. I on właśnie jest bardzo dumny z tego i ze swojej religii. A tutaj na ścianie Ali ma symbol obfitości. Według Koranu z jakimiś sentencjami właśnie w ich języku. Walid. To jest Walid. I Walid nam ładnie opowie o jedzeniu, co my tutaj będziemy zaraz konsumować. Dawaj, jedziesz. That's vegetarian oil. It's kind of obvious. This is honey. It's mushed. It's like nuts mushed with the oil, with vegetarian oil. And this is cheese. As you know, that's all. A tutaj znoszą i znoszą. Zobacz, tutaj jest jego córka, z tego co rozumiem. Przyszła właśnie mięta i to jest ten sam chleb. Tak samo wygląda, jest rewelacyjny. It's just regular bread. It's not homemade. It's made. We just bought it from the bakery. No i tak właśnie wyglądam po tym, jak zostałem przebrany w ich tradycyjne ciuchy. Oni mają dziś jakieś święto i chodzą w tych ubraniach. No i my właśnie teraz to założyliśmy.
No i w ogóle jest naprawdę bardzo fajnie. Tu jest wielka dyskusja i dylemat, co zrobić, ponieważ oni właśnie idą do meczetu się modlić i generalnie my jako niemuzułmanie nie możemy tam wejść, a już tym bardziej bezczelnie nagrywać kamerą. Oni się modlą 5 razy dziennie i teraz właśnie idziemy do meczetu po to, żeby oni mogli się pomodlić. Niosą ze sobą te swoje dywaniki, są w tych swoich tradycyjnych strojach, natomiast no, mają cały czas dylemat, czy wpuszczać nas tam do środka, czy nie. To się zaraz wszystko okaże. To jest tak dynamiczny proces. Oni sami nie wiedzą. Chcą, żebyśmy zostali u nich na noc. Pojechali zwiedzać farmę bananów, ale my chcemy jechać do Marrakeszu. Mamy tutaj burzę mózgów. W sumie to stwierdził, że nas wywiezie na wylotówkę za godzinę, jak się pomodlą i nam pomoże złapać stopa. Nie potrzebujemy, ale fajnie. Czyli jednak zdecydowaliśmy tak, że oni idą się modlić, a my zostajemy na zewnątrz. Nie idziemy do środka, bo to byłby po prostu brak szacunku dla ich religii. Ale ciekawa rzecz. W środku dnia przerywają pracę, idą się modlić. Jest tak dużo ludzi w meczecie, że trzeba się modlić na zewnątrz. Więc będziemy na zewnątrz, no i będziemy to obserwować. No i plan jest taki, że oczywiście ten nasz kierowca zaprasza nas, żebyśmy tu zostali, pojechali tu, tam, siam i tak dalej. No a przed nami jeszcze mnóstwo, że tak powiem, kilometrów do tego, żeby dojechać do Marrakeszu. A już jest dosyć późno, bo to już jest popołudnie. A tam jest droga na Marrakesz i tam zaraz jedziemy. Jaja są w tym, że już jest naprawdę popołudnie i dosyć późno. I kurde, nie wiem, jak my to zrobimy, jak tam dojedziemy. Ten nas chce zaprosić do siebie na farmę, ale to następnym razem. Mówiliśmy się, że go jeszcze odwiedzimy. Rozstaliśmy się z przesympatyczną rodziną naszego kierowcy. No i teraz łapiemy stopa. No i powiem szczerze, że nie idzie lekko, bo już stoimy z 10 minut i nic, chociaż ruch jest duży. Mamy już przejechane 15 km z 250 do Marrakeszu. A już się robi wieczór. Pewno nie jesteśmy głodni. Tak, jesteśmy obiedzeni, mamy wodę. Nie mamy już praktycznie pieniędzy lokalnych. Okazuje się, że nie da się kartą płacić nigdzie za bardzo na prowincji. Więc nie mamy też wymienionej kasy. Jesteśmy trochę bez kasy. Ale mamy 2 namioty, śpiwory. Więc w razie czego jesteśmy zabezpieczeni, ale fajnie byłoby do Marrakeszu w piątek wieczorem podjechać. Dzisiaj będziemy mieszkać w Marrakeszu. O, Wiesiek mówi, że dzisiaj będzie mieszkał w Marrakeszu. No i dobrze, pasi mnie to. Idziemy dalej. Jesteśmy na wylotówce, to jest bardzo dobre miejsce na łapanie stopa. Wyruszyliśmy z tego ostatniego stopa po południu, już było dosyć późno, tak patrzę na zegarek, mówię, kurde, 250 km do Marrakeszu. I jesteśmy teraz w miejscowości o dziwnej nazwie Imintanoute, gdzieś w połowie drogi między Marrakeszem a Agadirem. Bo zatrzymał się przedstawiciel handlowy, który sprzedaje pralki, lodówki, jeździ od klienta do klienta i mówi do nas: walę teraz do Marrakeszu na 15 minut, a później do Casablanki. Chcecie, to jedźcie ze mną. Ale kurde, nie, no nie chcemy spędzić znowu z jednym typem ileś tam dni, tylko chcemy spędzić czas w Marrakeszu, chociaż Casablanca brzmi bardzo, bardzo zachęcająco. Mało czasu mamy. A później jedzie aż na samo południe Sahary Zachodniej i mówi: dawajcie, jedźcie ze mną, tylko 2 dni się w jedną stronę jedzie. No to znowu 4 dni, to cały wyjazd skonsumujemy. No to nie. Ale fajna historia, zobacz, wyciągasz kciuka, zatrzymuje się nowy człowiek i zaczyna się nowa historia, nowy w ogóle rozdział. I to jest niesamowite. A tak w ogóle wygląda ta miejscowość, ja tam sobie podejdę kawałek. Bardzo ładna architektura, bardzo fajnie, ciekawie tutaj w ogóle jest w tym kraju. Mijaliśmy piękne góry, atlas wysoki, naprawdę świetnie. Zobacz na te zabudowania, na tą architekturę, jak to wygląda. I ci ludzie tak żyją, tak mieszkają. Cześć, kocie. Siemasz. Kręcę się po tej miejscowości, już jest wieczór, bo ten nasz kierowca stopa zostawił nam furę, zostawił nam kluczyki, poszedł i go nie ma. Ale tutaj jest naprawdę fajnie, zobacz jakie w ogóle klimatyczne uliczki. Taka tu jest architektura, tak te miasteczka wyglądają. Teraz nie jest tak upalnie, ale on mówi, że w lipcu 45 stopni. To wyobraź sobie, jaki tutaj jest wtedy skwar. Miasto dosyć duże, w połowie drogi między Agadirem a Marrakeszem. Bardzo dużo kotów. Są kraje, gdzie są psy, a są kraje, gdzie są koty. To jest ewidentnie kraj kotów. Kot na kocie, kota kotem pogania. Lubię to. Zarówno psy, jak i koty. 8 wieczorem dojechaliśmy do Marrakeszu. Nasz kierowca poszedł tutaj załatwiać interesy. Oni tutaj pracują do późnej nocy. Naprawdę ciężko pracują.
No i zostawił nas na parę minut, jesteśmy jakieś 30 minut od centrum i myślę, że gdzieś w ciągu godziny dotrzemy tam do centrum. No i będziemy szukać jakiegoś noclegu plus jakiegoś jedzenia. Jedziemy totalnie w ciemno na wariata. Marrakesz, niesamowite wrażenie, chociaż jesteśmy w sumie jeszcze na przedmieściach, ale ta architektura, ten zgiełk, ten klimat, to co nas zaskakuje, to jest życzliwość ludzi. Naprawdę są świetni i fantastyczni. To jest coś niesamowitego. Wszyscy są otwarci, bardzo mili, uprzejmi, każdy pomaga. Jest super. Dojechaliśmy, jest koło 9. Jesteśmy przy placu Jamal. No i co, teraz będziemy się ogarniać i gdzieś po prostu iść, żeby szukać noclegu. Budżet mamy powiedzmy 30 zł na osobę i tego będziemy się trzymać. I znajdziemy. I jeszcze się dobrze najemy.